Dzień dobry o poranku. Dzień 217. Zambia. Wyprawa przez 2 kontynenty. 18 krajów. Aktualnie jestem w 4. Gdzieś za 2,5 tygodnia, max 3, wejdę do 5. kraju Afryki i będę zbliżał się już do równika. Za około 1700 km będzie połowa Afryki. Nieźle, a ja niestety nie przekroczyłem rzeki, nie udało się, nie ma możliwości, nie ma mostu. Zbyt głęboko, zbyt szeroko, więc wracam 3 km do drogi głównej. Niestety skrót się okazał niemożliwy do przejścia, tylko nadrobiłem kilometrów. Także skróty zazwyczaj są dłuższe. No, idę taką polną drogą. Na końcu tej drogi, praktycznie przy samej rzece, było jedno gospodarstwo, gdzie spędziłem nocleg. Nie był komfortowy, ponieważ mieli uwiązanych 7 kóz, a raczej kózek. Malutkie kózki, które po prostu ujadały całą noc. Beczały i rozmawiały między sobą. Później gdzieś jakiś stary się odezwał, kozioł, i wszystkie zaczęły jemu odpowiadać. Jak one zaczęły odpowiadać, to kozioł się nakręcał, odpowiadał jeszcze głośniej i później chórkiem wszystkie małe kózki tym samym dźwiękiem piskliwym, donośnym, no i takim męczącym. Także całą noc kózki rozmawiały ze sobą, a później jeszcze 3 razy w nocy spadł potężny deszcz, który mnie też budzi w namiocie. Namiot jest mokry, w środku, z zewnątrz, wszystko jest mokre. W końcu pora deszczowa, nie? Czekam na słońce, żeby to wszystko wysuszyć, ale nie zapowiadają słońca przez najbliższy tydzień, więc muszę coś ogarnąć, żeby to wysuszyć, bo zacznie mi pleśnieć, gnić i będzie to niebezpieczne dla zdrowia i sprzętu. Pozdrawiam. Cześć wszystkim. Zambia. Wyprawy dzień 117. Jestem bez zasięgu. Zobaczę, jak się pocę. Koszulka mokra. Ale upatrzyłem sobie nocleg na terenie szkoły i widzę, że tu będzie bezpiecznie. Nie ma żadnych gospodarstw dookoła. Stoi samotna szkoła i wygląda strasznie. Nie wyobrażam sobie, jak tu dzieci mogą się uczyć, jak one mogą się tu skoncentrować na nauce w takich warunkach. Zresztą sami zobaczcie. To są okna.
Tu jest jedna klasa. Grubo. Jest okno. Można uciekać przez okno. Tablica. Tu jest druga klasa. Też ławki. I też tablica. No, warunki są słabe. Tu jest coś zamknięte na kłódkę i łańcuch. Nawet nie wiem, nie da się nawet tam podejrzeć, co tam jest. I tu jest jeszcze jedna klasa. Z ławkami, tablica. Matematyka. Proszę, ułamki, mnożenie, dzielenie. No ale zobaczcie, no podłoga jest cała z piachu. Ławki poustawiane, jest tylko blacha na dachu i to też przeciekająca. Także warunki średnie. Jest boisko. I tylko przy jednej bramce jest wydeptany jest piach. Ogólnie teren ładny dookoła. Widzę toalety z tyłu, a tu będzie chyba mój nocleg na dzisiaj. Pod tą wiatą, pod tym dachem. Zaraz rozłożę namiot, żeby się wysuszył, bo jest mokry. Ale spoko, zmieszczę się. Trochę się tu ziemia odgarnie. No, chociażby tutaj. W tym miejscu się spokojnie zmieszczę. No. No jest super. Przynajmniej mi namiot wyschnie, bo nie pada. Jestem dość wcześniej. Jest 14, ja mam zrobione 27 km. Mógłbym jeszcze pocisnąć, ale nie, odpuszczę sobie. 27 km wystarczy. Trzeba wysuszyć sprzęt, póki jest taka możliwość. Co tu jest jeszcze z tyłu? Z tyłu nic nie ma. Wejście do klas przez okno. No, to tyle.